Cześć, hello, Siostok, 23 lutego 2025, pora na kolejny przegląd amigowych nowości. Zanim zaczniemy, jedna krótka informacja. W przyszłym tygodniu, to jest 28 lutego, mam drugą chemioterapię, więc prawdopodobnie nie będzie odcinka, ale nie przejmujcie się, wracamy za 2 tygodnie. Pierwszy program, który chciałbym dzisiaj omówić, to jest emulator komputera ZX Spectrum ZX Live. Już ten program omawiałem wcześniej. Mamy tutaj jego nową wersję, ale się cieszę, że jest 2025. Super. Tak wygląda ten programik. To uruchommy sobie to jak z komodorka wygląda. Moja wiedza na temat tego komputera niestety jest zerowa. Zupełnie się na tym nie znam. O, ja wiem, co to jest. Trzeba przestawiać cyferki. Ale fajna gra. Nie wiedziałem, że takie są. Super. No, lubię takie gry logiczne. Można się pobawić. To są gry dostarczone z emulatorem. Cały materiał oczywiście nagrywam na prawdziwej Amidze 4000 desktop z kartą BFG wyposażoną w procesor 060 100 MHz. Nie mam pojęcia, co to za gra. O, kurka. No, chyba jestem za cienki, żeby w to pograć. Ale działa. Super. Bardzo fajna produkcja. Polecam nie tylko fanom komputera ZX Spectrum. VAT Test Program. Już omawiałem kilkukrotnie tą produkcję. On jest aktualizowany prawie co tydzień. Często wychodzą nowe wersje. I myślę, że możemy go przetestować po raz kolejny, bo chciałbym to zrobić na Amidze CD32 z kartą Terrible Fire. A więc zobaczmy, jak to działa. Jestem podłączony teraz do prawdziwej Amigi CD32 przez złącze S-Video do grabera EasyCap. No i powiem szczerze, że to słabo dosyć wygląda ten obraz. Musiałem się upewnić, czy to jest na pewno S-Video. Odpiąłem kompletnie kompozytowy kabel. No i jest to obraz przez S-Video. No chyba trzeba będzie się rozejrzeć za lepszym graberem. No póki co muszę działać właśnie na tym. No nic, no lecimy dalej z materiałem. Program mamy już rozpakowany na Amidze CD32. Zobaczmy, co to potrafi. Nie no, ewidentnie widać, że ten obraz wygląda źle. Procesor. Jest 30, Terrible Fire. Jest MMU. Super. MMU musi być. FPU brak. Nie da się kliknąć. No ta karta nie ma niestety procesora. Jakby była wyposażona w FPU, to już niczego więcej do życia nie potrzebuje. Nie no, potrzebuje. Pamięć 64 MB. Jak się operuje tym programem, trzeba uważać, żeby nie klikać na exit, tylko na back, bo na exicie wychodzimy, co przed chwilą zrobiłem. ROM w wersji 3.1. Bardzo mnie interesuje, gdzie tu jest Akiko. Na portu równoległego nie ma. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na temat Akiko. Może kiedyś. Mamy nowy port świetnej gry Dark Force. Co ciekawe, jest to port, który ma działać na procesorze 0.20 oraz 0.30. Jest to bardzo ciekawa informacja. Pisze, że jest to zmodyfikowana wersja pana B. Shillarda.
No i ma działać bez koprocesora zarówno na Amigach z 20, 30, 40 oraz 60. No niestety na Amidze CD32 z Terrible Fire'em nie działa. Wygląda to tak. Próbowałem wszystkie wersje, łącznie z 20, ale nie działa. Robię sobie screenshota i trzeba napisać do autora. Bardzo bym chciał przetestować tą grę na CD32. No nie lepiej jest na Amidze 4000. Coś tam się nam włącza. No i tyle. Szkoda. Jumping Around. Tego pana pewnie już kojarzycie. On dosyć często gości w moich przeglądach nowości. Płodny autor. Pochwalił się grą, która jest w trakcie produkcji. Napisana w AmiBlitz. Niestety się u mnie nie uruchamia. Snopdos nie pokazuje nic. Gra nie znajduje danych, obrazków. Szkoda. Powstał klient Amiga SSH2. Autorem jest Niemiec pan Frank. No niestety w tej chwili nie zajmuję się za dużo sieciami, tak jak kiedyś to robiłem. Logowałem się po SSH za pomocą różnych terminali. W tej chwili nie mam takiej potrzeby, ale super, że ten program jest. Jeśli kiedyś będę miał sposobność, aby go dogłębniej przetestować, to na pewno to zrobię. Jest tutaj dokładna instrukcja, co trzeba zrobić, jak zrobić. W miarę zrozumiała. Oprócz tego trzeba pamiętać, żeby tą bibliotekę, która z archiwum, skopiować do katalogu Libs. Jeśli jakiś film ogląda fan Linuxa i chciałby to przetestować, to proszę to zrobić i dać mi znać, jak poszło. Tydzień temu skarżyłem się, że CPU-A nie chce działać na Amidze 1200. Od razu było Guru Meditation. Skontaktowałem się z autorem i okazało się, że ta wersja miała błąd, który coś takiego powodował. Bardzo szybko powstała poprawiona wersja. Działa na Amidze 1200, więc przetestujmy ją tym razem na Amidze CD32. O, jak ładnie się przełączyłem między graberami. Super. Jeszcze klawiaturę trzeba przełączyć. No i mamy CPU-A na Amidze CD32, procesor 30 to się zgadza, 50 MHz, procesora PowerPC brak, co za niespodzianka, 256 bajtów cache'u, L1, pamięci L2 brak, Carego brak, Alicja, Lisa, Paula, to mi się podoba ta data, 13 luty 2025, ładnie. Hardware System CD32, pamięć mamy 80 nanosekund, bandwidth, monitor. O, ładnie, Terrible Fire się zgłasza, 64 MB. Lista bibliotek, tutaj pusto. Informacja o autorze, pozdrawiamy autora. Bardzo fajnie, to cieszy. Na chwilę posłużę się jeszcze Amigą 1200. Zobaczcie, jaki ciekawy odcinek. Na trzech Amigach go nagrywam. Rozmawiałem z autorem na temat małego niedostatku. Chodzi mi o to, że na Amidze 1200 program nie pokazuje zużycie pamięci RAM. Mam informację, że jest Permedia 2, jest informacja o 8 MB pamięci, jest to naczynie PCI, ale brak danych na temat tego, ile RAM-u zostało wykorzystane w karcie graficznej i ile jest wolnego. No, autor mi wytłumaczył, że ja używam systemu CGX4, nierozwijanego od bardzo, bardzo dawna i ten system nie dostarcza tego typu informacji. To znaczy nie da się wyciągnąć z niego tych potrzebnych danych, aby program mógł je wyświetlić. To jest wina CGX-a, nie programu. Jeśli bardzo bym chciał coś takiego mieć, no to muszę sobie zainstalować najnowsze Picasso 96. Niestety nie wiem dlaczego, ale to Picasso mi na tej Amidze 1200 nie działa. Próbowałem rozgryźć problem, zbadać pod systemem 3.9 oraz pod systemem 3.1, niestety bez jakiegokolwiek rezultatu. Jak tylko inicjuję kartę graficzną, wyżej jest z góry. Dlatego właśnie używam systemu CGX. To taka informacja, jakby ktoś się na przyszłość nad czymś takim zastanawiał. iClone Library. Biblioteka rozwijana już od dłuższego czasu, stale aktualizowana. Popatrzcie zresztą na licznik pobrań. Robi wrażenie. Napisana w całości w assemblerze. A że jestem już na Amidze 1200, no to przetestujmy ją na Amidze 1200. To, co w tej chwili mam aktualnie zainstalowane, pokazuje, że jest to 51.4. Sprawdźmy, czym to się różni. Tutaj mamy Icon Library. No, różnica
60 bajtów. Dobrze, zaktualizujmy to, zobaczymy co się zmieni. 51.4. Musiałem zrobić hard reseta, żeby Blitzkrieg zaktualizował biblioteki. I nadal mamy 51.4, czyli zbyt wiele się nie zmieniło. Ale miło, że autor rozwija. Jeszcze na szybko zrobię sobie aktualizację ikon library na Amidze CD32. Mam tutaj oryginalną wersję systemu 3.1. Włączamy, wyłączamy Amigę. Aktualizacja poszła zgodnie z planem. Load module zrobił robotę. To tyle w dzisiejszym odcinku. Chciałem Was serdecznie zaprosić na grupę na Facebooku Retro z serca i pasji. A ja pozwolę sobie teraz na chwilę relaksu i zagram sobie w jedną z moich ulubionych gier Subreteam w wersji AGA. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia następnym razem. Bye bye. Wisson Latashra.